Witam Was wszystkich serdecznie po tak długiej przerwie. Wiem, że obiecałam ten filmik zrobić już bardzo dawno temu, a mianowicie już 5 miesięcy zleciało o tako po prostu. Ale powiem szczerze, naprawdę nie miałam ochoty logować się do gry. Dużo rzeczy się wydarzyło w międzyczasie i po prostu z pewnych względów musiałam to zakończyć. No, powiem szczerze, jest mi bardzo przykro z tego powodu, że do tej pory nie dałam rady się zalogować, żeby zrobić ten filmik, ale już jestem, zainstalowałam grę na nowo i w końcu odpowiem na Wasze pytania, które do mnie skierowaliście. Także, a przy okazji zobaczę, jakie zmiany dokonały się w Poecie, bo słyszałam, że bardzo dużo zmian się tutaj zdarzyło. Faktycznie to wygląda bardziej zielono niż kiedyś, pamiętam tą mapę jeszcze i nie wyglądała tak dobrze. No, muszę przyznać, że całkiem ładna mapa. No więc zacznijmy od początku. Pierwsze pytanie, które bardzo mi się spodobało i w sumie to był zbiór pytań, jest od Mata? Tak, Mat. Jak mam na imię, ile mam lat, jak długo gram w Iona, czym się kieruję w życiu, jakie jest moje powiedzenie, co jest dla mnie najważniejsze, czy planuję dalszą karierę na YouTubie, czy gram w inne gry poza Ionem, jakie jest moje hobby i kim są dla mnie widzowie, więc zacznijmy może od początku. Mianowicie mam na imię Gosia, mam 25 lat. W Iona grałam już od patcha 4.0, czyli to będzie gdzieś mniej więcej 4-5 lat temu, coś koło tego, jak zaczęłam swoją przygodę ogólnie z grami MMO. Moja pierwsza gra MMO była taka, którą na poważnie grałam. W czym się kieruję w życiu? No przede wszystkim kieruję się w życiu uczciwością. Moje powiedzonka... W ogóle nie mam takich powiedzonek, szczerze mówiąc. Naprawdę. Nie mam żadnych powiedzonek, którymi się kieruję w życiu. Czy planuję dalszą karierę na YouTubie? Muszę przyznać, że nie bardzo, ponieważ nie wiem, jak teraz będę miała czas na to. Prawdopodobnie nie będę miała na to czasu, więc póki co niestety się wstrzymam z rozwijaniem swojego kanału. Czy gram w inne gry poza Ionem? Tak, gram w inne gry poza Ionem. Mianowicie ostatnio zaczęłam grać w Overwatcha, a jeszcze wcześniej, zanim mi się komputer spalił, bo niestety miałam problem z jaranem z procesorem, zanim mi się komputer spalił, to grałam jeszcze w Revelation Online. Spróbowałam tej gry. Muszę przyznać, że całkiem fajna gra, nie powiem, że nie. Ale to nie było jednak to. To nie jest do końca to, co oczekiwałam po tej grze. Moje hobby. No cóż, moje hobby to przede wszystkim kiedyś była muzyka. Bardzo lubiłam muzykę, nie tą klasyczną, bo klasyczna po prostu w pewnym momencie było jej za dużo i nie znosiłam jej. Ale pogrywać sobie tak na instrumencie lubiłam. No, więc przede wszystkim muzyka jest takim moim drugim hobby. A kim są dla mnie widzowie? Muszę przyznać, że widzowie są dla mnie osobami, które pomogły mi uwierzyć w moje umiejętności i gdyby popchnęły mnie dalej, już... Ojejku, jakby to powiedzieć. Po prostu uwierzyłam w siebie, tak. Dzięki Wam. I naprawdę czuję się doceniona, jak piszecie do mnie miłe komentarze. Nawet te niemiłe, to są jakieś po prostu wskazówki, co mogłabym poprawić, co mogłabym zrobić lepiej. Naprawdę dziękuję za te wszystkie komentarze i za to, co robicie. Co do komentarza, to pytanie jeszcze mi się podobało. Którędy to Mazur? No ode mnie to jest na północny zachód. Tak, na północny zachód. Warty to naprawdę okrutne istoty. Tak, muszę przyznać, że to są okrutne istoty. Sama jestem Wartą i sama potrafię być okrutna. Tak, dokładnie. Pytanie od
twojego kolegi Norberta, jak używać returnów i mam podać przykład. Tak, specjalnie dla ciebie odgrzebałam ten przykład. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Really, nigga? O, to pytanie mi się podoba, na które co prawda odpowiedziałam już, ale myślę, że warto je przytoczyć. Czy mając Forfa i Stara i jesteś pierwszy raz solo w Nostrze? Może inaczej. Bardziej z siebie zakpiłam wtedy, że byłam solo w Nostrzy, bo zdarzało mi się kilka razy pójść tam, ale to się kończyło tym, że przeleciał przeze mnie taki zerk i po prostu już nie byłam w stanie nic zrobić, więc to był pierwszy raz taki spokojniejszy, że tak powiem. I tak, nie jestem graczem PvP, uprzedzając inne pytanie. Jestem raczej bardziej nastawiona na PvE. Bardziej się skoncentrowałam na tym, żeby tą postać rozwinąć w stronę PvE. PvP się tym tak bardzo nie przejmuje. To jest po prostu jedna z części w tej grze, ale nie jest dla mnie ona najistotniejsza. Gdyby klasa Bard została usunięta z Iona, to którą bym wybrała? Ciężkie pytanie, bo bardziej bym się skłaniała albo ku Jumperowi, albo jeszcze kiedyś mi się bardzo podobał Gladiator. Kiedyś miałam okazję jak zbić Gladka i muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo mi ta klasa podpasowała, mimo że nie była dystansową klasą, ale przyjemnie mi się dosyć grało. Czy zrobisz kiedyś filmik o podstawach Barda w PvP? Powiem tak. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, która miałaby uczyć, jak walczyć Bardem w PvP, gdyż po prostu tego nie ogarniam. Myślę, że najlepiej jest skierować Was do innego Barda, którego osobiście bardzo podziwiam w grze PvP, a mianowicie jest to Janis. Tak? I naprawdę jest to osoba, która tym Bardem wyprawia takie rzeczy, że ja tylko mogę się przy nim schować, więc tak, odpowiadając od razu na pytanie, kogo podziwiam ze swojej klasy, to właśnie jest to Janis. Jeszcze kiedyś jako gracz PvE bardzo chciałam dogonić Bardkę o niku Erunachiel. Teraz niestety, z czego się dowiedziałam, już nie gra. Bardzo szkoda. I naprawdę była to rewelacyjna Bardka, która zawsze mi dawała taką ambicję do ganiania jej w TCS. Zawsze po prostu chciałam być nad nią, ale nigdy nie mogłam. Po prostu już wtedy pingi nie pozwalały mi na to, ani... Nie wiem, co robiłam źle, ale w każdym razie nigdy jej nie mogłam dogonić, tak? Z innych klas bardzo podziwiałam osobę Livo, kleryka. Bardzo fajnie grał tym klerykiem, po prostu razem z moją koleżanką podziwiałyśmy jego grę. Po prostu to, co on robił na tych PvP, jak on dawał radę się utrzymywać na tej postaci, jego wszyscy po prostu... Wszyscy go lali, nic, nie padał. Nie... Wow, jak to tak? To ja go podziwiałam, naprawdę. To jedna z lepszych postaci w PvP. Też niestety skończył grę. Cóż, bywa, ja się wcale nie dziwię. Ponieważ ostatnimi czasy po tych patchach gra zaczęła mnie bardzo, ale to bardzo denerwować. Między innymi wszechobecnym PV. Mianowicie wszechobecnym pay to win. Tak, powiedzmy to szczerze, to jest gra pay to win. Jeżeli nie masz zainwestowanych pieniędzy, to nic nie zrobisz na PvP. Dosłownie nic. I to mnie bardzo zaczęło denerwować, drażnić. I jeszcze po tym, jak próbowałam coś ulepszyć, to spaliło się to takie... nie. Spaliłam ogólnie 3 części ACK-ów. Potem stwierdziłam, że nie warto grać. Naprawdę. Co do pytania odnośnie przerwy, tak, już na nie odpowiedziałam, zrobiłam sobie dłuższą przerwę. Cóż, 2 sytuacje nieprzyjemne mnie ostatnimi czasy spotkały i to spowodowało, że naprawdę psychicznie nie byłam w stanie się logować do gry, także przepraszam Was bardzo za moją absencję.
Kto lub co mnie popchnęło do nagrywania filmików na YouTubie? Cóż, zaczęło się to całkiem niewinnie, a mianowicie biegałam sobie kiedyś z moim kolegą Farhatem, którego serdecznie pozdrawiam, tak sobie po Akaronie i stwierdziłam któregoś dnia, wezmę nagram to, co robimy, prawda? No, wtedy biegaliśmy faktycznie trochę w PvP, bo nam się nudziło. I w pewnym momencie on się dosyć śmiesznie zbugował i tak pomyślałam, a czemu by tego nie przerobić? Więc przerobiłam ten filmik w ten moment, pokazałam mu i on powiedział, dobra, no to przerób może jeszcze inne takie rzeczy. No i tak początki były nieśmiałe. Ale zaczęłam w pewnym momencie patrzeć, że moje umiejętności są coraz lepsze w tym i zaczęłam tworzyć filmiki, pokazywać dla legionów, w których byłam. Bardzo im się to podobało, zwłaszcza pamiętam reakcję Weatherwax, jak po prostu nie mogłam wytrzymać ze śmiechu po moim filmiku. Także jeżeli ją udało mi się rozśmieszyć, to znaczy, że faktycznie były fajne. Tak? Najlepszy typ kleryka, taki, który leczy. Nic. Czy mogłabym powiedzieć This is for Selunia? Tak, prawdopodobnie mogłam. Skąd tyle HP u mojego barda? Po prostu, kiedy nagrywałam ostatni filmik, miałam na sobie oficerkę zwykłą i instrument... Jezu, jak tutaj się włączało to wszystko! Dobra, mam. Także tak, dorobiłam sobie złote piórko. Jest słabo, bo jest tylko na +4, ale z moim szczęściem to wyżej go nie wbijam. Miałam też instrumenty Romana już wtedy zrobione. No i miałam tego na sobie też oficerkę. No tak, ona jest najlepszą prostą oficerkę i skrzydło oficerskie, które niestety już teraz ich nie włożę. Z wiadomych przyczyn straciłam rangę. No nie przeszkadza mi to, naprawdę. Jakiego setu używam? Powiem tak, gdybym nagrywała ten filmik 5 miesięcy temu, bym powiedziała, że oficerkę teraz prawdopodobnie do PvP żadnego setu nie będę miała, bo póki co to nie wiem, czy w ogóle będę grała w PvP. Jeżeli będę grała, to wiadomo, ten najnowszy set, który teraz jest w grze, będę starała się go zbierać, prawda? A dodatkowo właśnie jeszcze rękawiczki. To tylko jedyna, które to były. O, były te rękawiczki. Z Attack Speedem przede wszystkim. I je właśnie kupiłam na PvP. Jezu, jak tutaj się teraz... No, co prawda kamienie są jeszcze do wymiany, ja o tym wiem, ale już z czasem może je zrobię. Muszę przyznać, że to był jeden z lepszych zakupów, jakie dokonałam rękawiczki PvP. Ze swojego barciuszka. Więc to tyle i naprawdę przepraszam Was jeszcze raz za to, że dopiero teraz jestem w stanie zrobić ten filmik. Naprawdę jest mi przykro z tego powodu i mam nadzieję, że jak się uporam ze swoimi problemami, no prawdopodobnie sobie, mam nadzieję, że to będzie jak najszybszy powrót. Także dziękuję i naprawdę jestem pod wrażeniem, że niektórzy wytrzymali tak długą przerwę i oczekiwali na ten filmik. Naprawdę. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w grze.